Tak, kochani, witam Was serdecznie. Zabieram Was na sklepy używane. Ciepła pogoda, powiem szczerze. Ciepło jest chyba 7-8 stopni bez czapki. Mam ją w ręce, chyba zaraz założę, bo kropi. Słuchajcie, idziemy zobaczyć, co jest ciekawego, coś się może nowego pojawiło, coś mnie zachwyci i Was też, także zapraszam. O, tu jest cena kosmiczna kompletnie. Rosenthal 12 euro. Za 2 czy za 1? Nie wiem. Chyba za wszystkie. Ale to i tak jest, mi się wydaje, kosmiczna cena. Maleństwa, zobaczcie jakie maleństwa. Więc czasem tak jest, właśnie te ceny są takie jakieś dziwne. Tu mamy KPM Crister. Piękny KPM Crister. Szkoda, że nie ma cukierniczki. 5 filiżanek. Taki złocony. Stareńki. Co tu jeszcze? Powiem tak. Złocenia fajne, ale jest trochę za biała ta porcelana. To jest Huchenreuter. Za biała, bo do tego złota jakoś tak mi bardziej pasuje taka écrit. Kość słoniowa jakby. Ona jest taka bardzo biała. Ta porcelana. Co tu jeszcze mamy? To też będzie to samo, ten Huchenreuter. Co to jest za model? Charmant. Nie widziałam go jeszcze. Tutaj mamy Fürstenberg, który tutaj stoi chyba z pół roku. Na 100%, bo go widziałam już kilka razy, albo kilkanaście nawet. Tu mamy na pewno Villeroy-Boch. Phoenix Blau się nazywa ten model, za 6 euro. Tu mam bez sygnaturki. To też już było. Chyba. O, tu mamy coś ładnego, zobaczcie. Jaka sympatyczna filiżanka. Tu mamy Rosenthal Romantika, czy jakoś tak to było? Romantika? Jakoś tak. Romantika. Czasami mi się mylą te modele. A ta tutaj to jest Wochenstrauss Johann Zeltmann, Bawaria. Bardzo ładna. Szkoda, że nie ma drugiego talerzyka, ale jest sympatyczna. Tu chyba coś nowoczesnego. Bauscherweiden. Tak mi się kojarzy z PRL-em troszkę. Tu mamy też Huchenreuter, ale taki stary, za 3 euro. Co tu jeszcze jest ciekawego? Ale mają te dzieci wielkie głowy. Zobaczcie. Jakieś takie dziwne te głowy mają. Powiększone. O, tu jakaś sygnaturka jest. Co to jest? O, Delft porcelana, coś takiego. Jakoś tak nie widać po nim, że to jest Delft porcelana. Też ma wielką głowę. Jakieś takie dziwne z tymi wielkimi głowami. Cóż to jest? A to jest ze skóry w ogóle. Zobaczcie, to jest ze skóry jakaś maska. Ale na kogo? Za euro. Dziwne to. A tu mamy taki piękny komplet do stajenki. Tylko że Józefa i Marii nie ma. Dzieciątka również. Są tylko 3 królowie chyba, nie? Jakoś tak. 7 euro. Ładne to jest. Bardzo ładne. 9 euro. 7.
I to też pewnie 7. O, to wychodzi 7, 14, 21, 30 euro. A tu mamy krowę, ale już z normalną głową. Co tu jeszcze mnie zachwyci? Taka piękna tygrysia. Boże, jak to się nazywa? Muszelka? Muszelka. To też pewnie holenderskie, ale bez sygnaturki. Anglia, Churchill. O, tu mamy coś takiego. Co to pisało na tym? Parin, nie wiem co to parin. Ris. A to po jakiemu? Nie wiem po jakiemu. Ktoś to mył w zmywarce i wszystko wyblakło. Bez sygnaturki kompletnie. Co tu jeszcze jest? Tu zajrzymy trochę do obrusików. Co tu mamy? To jest ładne, zobaczcie. Taka szarfa. Tylko do czego ją użyć? Na pewno coś by się znalazło. Do czego ją można użyć? To są takie małe obrusiki. Ale nic tu nie ma takiego, co by mnie jakoś specjalnie zawołało. Mam poduszki różne. To sobie wezmę. Muszę to jeszcze zobaczyć. Tak rozłożę sobie za chwilkę, bo nie wiem w jakim to jest stanie, ale to jest na pewno bardzo ładne. Na ten moment nie potrzebuję żadnych poszewek, ale wiecie, warto tutaj zajrzeć, czy ewentualnie coś by było wow. Mamy pościel. Tu mamy pościel. Do czego taką szarfę można użyć? Ona ma z dwóch stron takie piękne maki. No nic, może wy mi dacie, że tak powiem, jakiś tip, do czego ją można użyć. Na pewno ją można gdzieś ładnie zawiązać jako jakąś wstążkę, kokardę. Co jeszcze? Dajcie znać, może mieliście taką kokardę gdzieś wyszywaną i gdzieś ją wieszaliście. Myślę, że warto ją wziąć. Nie wiem, ile kosztuje, ale za chwilę się pewnie dowiem. A tutaj mamy trochę szkła. Ostatnio szkła nie kupuję, powiem szczerze, nie trafiam na jakieś takie szkło, które by mnie jakoś specjalnie zainteresowało. Co tu mamy? Blej, krystal. Co tu pisze? Lazicer Glass. Pierwszy raz słyszę. Za 8 euro. No. Całkiem sympatyczne. A tu mamy Nachtmann, zobaczcie. I to sygnowany. Tutaj na dole jest sygnaturka. Ale muszę być bardziej wybiórcza, bo mnie zasypie. Zasypie mnie po prostu w domu tymi wszystkimi rzeczami. Te są bardzo ładne. Już je kiedyś widziałam. 3 sztuki, nie 4 sztuki. 4 sztuki po 5,50 za sztukę i tu jest jakaś pile. A, to już miałam kiedyś. Nawet w domu mam
Od Putzla to się nazywa. One są bardzo drogie ogólnie. Bardzo drogie. Ale te też są ładne. Widzicie? Ładnie szlifowane. A te tutaj, no raczej chyba są nowoczesne. Tak mi się kojarzy, że to jest nowoczesne. Cóż to jest? O, to też nowoczesne. No nic tu nie ma ciekawego. Tu jeszcze mamy jeden Nachtmann. Z tyłu też z sygnaturką. Ale drogi. 5 euro można. Gdzieś można taniej kupić. Na pewno. Ale mnie pani właśnie rozbawiła. Mówi tak. A pani ma to z tego wieszaka, gdzie są wszystko, gdzie jest wszystko na karnawał, bo u nas się teraz karnawał zaczyna. No i w takich sklepach używanych, jest dużo takich stojaków, gdzie są różne przebrania właśnie takie na karnawał. I ona się mnie pyta, czy ta rzecz, którą wzięłam, to jest na karnawał. A ja parskam trochę śmiechem i mówię, no nie, to jest raczej obrusik. A ona tak patrzy, mówi, a rzeczywiście. Ale się uśmiałam normalnie. Co tutaj mamy? Ciekawego, jestem w innym sklepie już. Ten talerz to tu już był za 6,50. To jest Huchenreuter. Bardzo ładna paterka, piękna. I właśnie tutaj jest ta porcelana taka bardziej beżowa, taka wiecie, écrit. Tu mamy dzbanek. Pierwszy rzut oka Rosenthal. Bardzo ma podobne tutaj takie, wiecie, kształty jak Rosenthal. I jak się go odwróci, to jest Thomas Bavaria. A Thomas Bavaria to jest też Rosenthal tak naprawdę, dlatego takie właśnie kształty, widoczek. Co tu jeszcze jest ciekawego? Te talerzyki to już były. Zostały tylko 2. Szkoda, że nikt nie wziął wszystkich. Tu jeszcze mamy coś kobaltowego. Bardzo ładny. Lindna za 8,50, a tu mamy drugi. Co to jest? Czechosłowacja. Seria Lotos. Też za 8,50. Tu mamy taki kufel kryształowy za 9,50. Sam się nazywa. O, tutaj dalej stoją te Murano Medici. Powiem szczerze, że bardziej mi się podobają te ze złotem niż te, ale są przecenione. Były po 9,50 bodajże. W tej chwili są po 4,50. Te są fajne, takie grube, grubaśne. A tu coś jest napisane na dole. Co tu jest napisane? Czekajcie. Francja. La Roche chyba tak pisze. A to co to jest? Villeroy Bochen. Nie widziałam takiego modelu. 6 euro. Taka filiżanka, zobaczcie. Ale fajna jest, bo jest tak bardzo... ta porcelana jest taka grubsza. Taka fajnie się trzyma w ręce. Ten świecznik też już tutaj był.
też jest Rosenthal. Biała Maria za 9,50. I tu jeszcze coś mamy. No i takiej sygnaturki to ja jeszcze nie widziałam. Więc nie wiem, co to jest. Tutaj mamy identyczną kankę na mleko, jaką pan chciał sprzedać na Flomarku mi za 100 euro. Na pewno pamiętacie, bo się trochę zaśmiałam wtedy. Tu kosztuje ona 19,50. Da się? Da się. Tu mamy WMF. Do czego to jest? Co tu jest napisane? Transchierbesztek. Nie wiem, co to jest Transchierbesztek. Jest pokazany kurczak, więc pewnie do kurczaka jakiś specjalny do krojenia może? Być może. Być może do krojenia. A tu mamy jakieś nowoczesne rzeczy. Chyba nic ciekawego. Tu jedynie Illy Collection Rush 1999. To też nie jest jakoś bardzo stare. Za euro 50. Taki zestaw. A tutaj taka drobizna. Co tu mamy z tej drobizny? Czy coś mnie jakoś specjalnie zawoła? To chyba jest na biżuterię może. Albo na okulary słoneczne na przykład. Mam jakiś taki wielki klucz. To chyba jest korkociąg. O, widzicie? Korkociąg. Już to kiedyś miałam w ręce podobne. Jakoś tak. Fajne. No tu mamy taką zatyczkę do wina, ale nie wiem, czy to się da potem włożyć do wina z powrotem, jak już się wyciągnie. Chyba nie. Tu jeszcze mamy taki fajny dzwonek za 3,50. O, taki. To są chyba podkładki bo to jest przyklejone taśmą klejącą. To są podkładki pod kubek, jak się coś pije. Mamy takie cynowe, nie wiem jak to nazwać, kielich, puchar, coś takiego. Żelazko jakieś takie dziwne, tutaj przełączniki ma jakieś, nie wiem do czego, 4 euro.
Kukuk. Cóż to jest? Franklin porcelana. 4,50. A tu mamy KPM. A tu mamy latarkę. Tu mamy ptaszki, bardzo ładne zresztą. Huchenreutha. Po ile? Po 2 euro. Ten jest trochę inny, bo ten nie jest złocony. Patrzcie, jaka to jest ładnie malowana, tak? Szkatułka za 3,50. Cóż to jest za dzbanek? 6,50, taki czarny, w kwiaty. Ale tu nic na półce nie ma, kompletnie ciekawego. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Ja mam na imię Kasia i nagrywam dla Was różne takie flohmarkty, czyli pchletargie w Niemczech. Również nagrywam, chodzę po prostu po sklepach używanych i tam też nagrywam różne fajne filmiki dla Was. I słuchajcie, ja bym chciała się tutaj krótko przywitać jeszcze i powiedzieć jakby cześć dla tych nowych subskrybentów, którzy się ostatnio pojawili. Przybyło Was trochę, bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że chcecie mnie tutaj oglądać, chcecie do nas zaglądać tutaj na kanał i bardzo mnie to cieszy, także super. Ja słuchajcie, byłam dzisiaj na sklepach używanych, na kilku. Powiem szczerze, a zresztą sami wiecie, bo sami żeście to obejrzeli i macie jakieś tam swoje zdania na temat tych sklepów dzisiaj. Było ich chyba 3 bodajże. Wy raczej nie widzicie różnicy między jednym, drugim czy trzecim, bo one są wszystkie pięknie, ładnie połączone, więc tam takich przerw jakby nie ma. Ja powiem szczerze, no niewiele znalazłam dla siebie, ale nie szkodzi, bo wiecie, co flohmark w zasadzie się coś kupuje i no jakby na każdym flohmarktu czy w każdym sklepie kupowała coś, to by było bardzo źle, bo mnie zasypie po prostu. I kupiłam dzisiaj tylko na tych sklepach. No nic nie wpadło mi kompletnie w oko, natomiast kupiłam tą przepiękną szarfę czy kokardę, nie wiem jak to nazwać do końca. Taka przepiękna, myślę, że jest to len. Ja Wam pokażę ją z bliska. No śliczna jest, no popatrzcie. Przepiękna, takie maki i wydaje mi się, że to są też kłosy obok. I co tu jeszcze za kwiatki są? Habry? Chyba habry. Coś pięknego, bardzo mi to w oko wpadło. Kosztowało to tylko 50 centów. Wydaje mi się, że można by to, słuchajcie, w ten sposób zrobić. Spróbuję to pokazać jako kokarda. Do czego to przywiesić, nie wiem. Coś w tym sensie, żeby je po prostu było obydwie widać. Jedna dłuższa, druga krótsza, albo obydwie takie same. Dobrze ja to trzymam? Chyba dobrze ja to trzymam. Można do czegoś to przyczepić. Słuchajcie, do czego? Może do jakiegoś wianka takiego wiosennego. Jak wieszamy na przykład jakiś wianek na drzwiach i robimy jakąś ozdobę taką typowo wiosenną, wielkanocną. Być może by to bardzo pasowało na takich drzwiach. Co jeszcze, do czego by to mogło pasować? No spróbujcie mi dać radę. Ewentualnie, co można by z tym zrobić? Mi jeszcze wpadło do głowy, że jak jest jakaś kanka na mleko i ona ma taką długą szyję, to można by to tak naokoło zawiesić, z przodu zawiązać i też właśnie puścić te habry, tak, jeden wyżej, drugi niżej na kance. Myślę, że też by to, jakby taka kanka duża taka stała gdzieś w rogu pokoju, to też by to chyba fajnie wyglądało. Tak mi się wydaje, tak to widzę. Ale myślę, że
Jak Wy to widzicie, to dajcie znać, bo być może zupełnie nie mam pomysłu takiego, który by był jeszcze dużo lepszy. Dajcie znać, może macie jakieś pomysły, co z tym zrobić. Może jeszcze na stół położyć wzdłuż, słuchajcie, biały obrus i to tak wzdłuż na stole. Też by chyba fajnie wyglądało. Tak czy siak, myślę, że za 50 centów jest to przepiękne i warto było to kupić. Nic innego mi nie wpadło jakoś w oczy, więc tylko to. Natomiast teraz, słuchajcie, pokażę Wam tak zwany unboxing, czyli kupowałam coś w internecie i jak przyszło to w paczce, to przy Was to rozpakowywałam. Żeby była taka niespodzianka i dla Was, i dla mnie. Także teraz sobie to zobaczcie. Ja to nagrałam w inny dzień, więc jestem troszeczkę w innym ubraniu, ale zaraz do Was wrócę, jak to obejrzycie. Robimy sobie tutaj miejsce, słuchajcie, żebyście coś widzieli, bo ja tak pierwszy raz taki unboxing robię. Maja skotłowała swoje legowisko, ale nie patrzcie tam. Słuchajcie, przyszła paczka, coś co zamówiłam. Nie wiem, czy to się będzie dobrze tak oglądać. Najwyżej nagram jeszcze raz. Coś co zamówiłam. Kupiłam na eBayu i zaczęłam ją otwierać, ale sobie myślę, że pokażę Wam, bo sama nie wiem, w jakim to przyszło stanie. Zobaczmy. Słuchajcie, co... A to powiem Wam za chwilę. To coś fajnego chyba jest, zobaczcie. Taka kanka na mleko. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak to nagrałam. Poprawiłam jeszcze raz kamerę, żeby to było tak, jak trzeba. No bo drugi raz się unboxingu w zasadzie nie zrobi, nie? Słuchajcie, jest to kanka, ale już widzę, że będzie piękna. Jest, ale zarobista. I nawet tym jest, no cudowna, tu patrzcie. Tu jest troszkę zardzewiała, ale nie szkodzi. No nie szkodzi. Słuchajcie, ja ją dostałam w ogóle za darmo, bo ona była, oddam za darmo i tylko wysyłkę płaciłam. Ja Wam ją jeszcze pokażę z przodu za chwilę. Tutaj jest, to też jest malowane, czekajcie. Majka, co marudzisz? Nie marudź. Wzięłam trochę, bo ona jest trochę brudna, żeby Wam pokazać, jak to... Ale będzie piękna, patrzcie. Jaka śliczna. No cudowna. Ale ktoś się postarał, ładnie pomalował. Widzicie? Piękna. A tu... Zobaczmy ją tak. Ona jest trochę zakurzona, wiecie? Chcesz zobaczyć? Co? Co to za morda? No zobacz. Niemiecka kana. Nagrywa się, tak, żebyś wiedział, że czego nie mówić. Zobacz. Dostałam ją za darmo. Aha. Płaciłam tylko wysyłkę. Piękna, nie? A to są górole, czy to jest Bayern? Nie mam pojęcia, ale na pewno jest bardzo ładnie namalowane. Pięknie. Jest tu jakiś ten? Nie, to aluminiowe, ale ciężkie. Poczekaj. Amelinum, no. Amelinum, to jest całek amelinum. Zobacz, jaka ładna ta. Przed malowaniem by ten dzióbek sprostowali trochę. On jest tak specjalnie, No. żeby się równo lało. Tak jest na bok. Ale jest bardzo ładny, ci powiem. Naprawdę jest piękna. Krzywa trochę, no ale trudno. Ale jak za darmo to darowanemu koniowi? Się pod ogon nie zagląda. No, także myślę, że słuchajcie, jak za darmo to jest piękna. Nawet jak nie jest za darmo, to jest piękna. Jest śliczna, naprawdę. Jeszcze Wam ją pokażę, jest normalnie, jak będę stać odwrotnie. Piękna. Nie, winogron jej nie dawaj, bo winogrona są trujące dla piesów. Zresztą Ty sam wiesz. Natomiast Maja to jest oszust. Maja sobie co chwilę jadła, nie?
Więc ją trzeba 2 razy się zastanowić, czy jej znowu dawać. To mała oszustka. Tu z tyłu też jest, zobaczcie. Tu z tyłu też jest namalowane. Ja myślałam, że tylko z przodu. No piękna, naprawdę piękna. Tak trochę odświeżam z tego pierwszego kurzu. No ktoś, kto lubi takie klimaty oczywiście, może dla każdego to nie jest jakieś tam fajne, ale myślę, że dobry zakup. Jak tylko za wysyłkę, super sprawa. No i teraz tak, widzieliście, myślę, że kanka jest fantastyczna i w ogóle za te pieniądze, bo ja tam zapłaciłam chyba 6,90 bodajże za przesyłkę, więc naprawdę niewiele. A kanka jest naprawdę, takie kolory ma i w ogóle jest tak pięknie pomalowana. W ogóle sam jak to nazwać, sam uczynek, że ktoś daje to w prezencie i płacisz tylko jakby wysyłkę, to już w ogóle jest szok, nie? Że tacy ludzie są i robią coś takiego. Bardzo mi się to podoba, że to jest taki, no tak miło człowiekowi, że coś mi niepotrzebne, ale wyślę Ci za darmo, tylko musisz wysyłkę zapłacić. Jest to coś naprawdę, myślę, fantastycznego. Pokażę Wam ją jeszcze raz, jak ona to wygląda z przodu. A mianowicie tak. Myślę, że jest bardzo ładna. Bardzo ładna, ktoś ją bardzo ukwiecił. Z drugiej strony wygląda tak, to w zasadzie jest ta strona prawidłowa, bo to jest tył. To jest tył, też jest bardzo ładny ten tył i można spokojnie ją tą stroną stawiać, a niekoniecznie tylną, jak komu pasuje, że tak powiem, ale no przepięknie. Mój mąż mówi, że bajery albo gdzieś indziej. Mi się wydaje, że całkiem możliwe, że bajery, że to pochodzi z bajerów. No przepiękna, naprawdę przepiękna i tu u góry też jest tak pięknie pomalowana kwiatkami. Także tak jak mówię, kosztowała mnie 6,90, coś takiego. Bardzo fajny zakup. Zamiast dzisiaj, że tak powiem, tych zakupów na sklepach używanych, bo nic jakoś nie wpadło mi specjalnie w oko, no to właśnie paczka przeszła, akurat się przydała i, że tak powiem, dołożyłam to do filmiku. Słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam filmik podobał. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i za odzew, bo Wasza motywacja, słuchajcie, to, że się do mnie odzywacie po filmie i mówicie, że piszecie, że Wam się podobało, że to Wam się podobało, co innego, czy coś tam jeszcze, czy w ogóle coś tam o czymś innym mówicie, to mnie bardzo motywuje do nagrywania, bo to jest coś miłego, wiecie. Jak po prostu człowiek widzi, że to się podoba, to się przyjmuje, no to ma ochotę dalej nagrywać i dalej ma z tego frajdę. Także słuchajcie, dziękuję. Ja Wam życzę miłego tygodnia i widzimy się w następnym filmie. Pa! No co chcesz? Piękności moje, śliczne. Co chcesz?